Co nie przyjdzie? Co nie przyjdzie? Co nie przyjdzie? Kto nie przyjdzie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Witam w ten wspaniały dzień, bo jest piątek. To pewnie wielu z Was się cieszy, że jest piątek, więc dzień dobry. Słonko się świeci, fajnie jest. Dzień dobry, witam wszystkie. Ze szczególnym uwzględnieniem witam wszystkie osoby kobiece. Dzień dobry serdecznie z okazji Dnia Kobiet. Powinienem mieć takie wejście jak politycy mają w Dzień Kobiet. W garniturku z bukietem kwiatów zdjęcie na Facebooka i że całuję rączki i że cenimy kobiety, że są takie wyjątkowe i kobiety nam, mężczyznom umilają życie tak bardzo. Nie, dzień dobry, dzień dobry. Życzę Wam, życzę wszystkim osobom kobiecym, życzę jak najszybszego dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji w tym niecywilizowanym kraju. To przede wszystkim. Dzień dobry Uskrzydlacz, dzień dobry Szmat Czasu, dzień dobry Marcin Gajda, dzień dobry Kuto Baniarz, dzień dobry Awatar DM, Tłumacz Adam, Emmet, dzień dobry Joanna Alabaster, dzień dobry Jachim W, dzień dobry Miłosz Kazero, dzień dobry Marysia Siema, dzień dobry Kosmiczna Ekspedycja Kubę, która to kosmiczna ekspedycja jedzie 200 km, żeby zapracować na jałmużnę dla landlorda. I tobie też życzę miłego piątku. Dzień dobry Tomasz Kowalewski, Pola Lola. Dzień dobry Mateusz Noga, Społemiarz. Dzień dobry Patryk Kulpok. Dzień dobry Justyna M. Dzień dobry Żaba Morton. Dzień dobry Szmat Czasu. Dzień dobry Devan Kevan. Dzień dobry Łukasz. Dzień dobry Awatar DM. To już chyba mówiłem. Dzień dobry Ada Destriga. Dzień dobry Bartkam. Dzień dobry Kowalewski Schmidt. Dzień dobry Radosław Langner. Dzień dobry Jodenstein. 8 rano. Proboszcz już prawdopodobnie zdążył wyprowadzić marszałka Sejmu na spacer i odwiesił smycz w sieni. Więc piątek można zacząć. Dzień dobry. Dzień dobry Anarki Dusza. Dzień dobry Alma Armas. Dzień dobry Tadek SLU. Dzień dobry Karol Losowy Ciąg Cyfr. Dzień dobry Arturo D. Dzień dobry Twarzki. Pytałem jakieś dojścia do Żulczyka? Nie mam, chyba nie mam. Od kiedy sprawdziłem ostatnio, czy mam go jeszcze w znajomych na Facebooku i chyba już nie mam. Też chciałbym wiedzieć, jak komentuje wspólne głosowanie Hołowni, Zgorzelskiego i Bosaka na prezydium Sejmu w sprawie procedowania ustaw liberalizujących aborcję. Cześć Maja Wojdyło. Cześć Brzoskwinia. Cześć Jakub Tylutki. Cześć Bartolomeus. Cześć Komat. Cześć Cześć Swirly. Cześć. Akira Toriyama nie żyje? Co wy gadacie? Awatar DM w środę superchatem zamówiłeś międzynarodówkę, a nie było? To czekaj, mam pomysł. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić, bo to było takie, kurcze... Czy to było to? Kurde, nie znajdę teraz tego. A może znajdę?
Może znajdę, może znajdę, może znajdę. Może znajdę. Znalazłem! 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 To jest moja ulubiona międzynarodówka. Nie jest w całości, ale... Pałomski milczy, Wadecki olewa, a Krawczuk z Brzegowiczem się wzięli za awangardę. No to co ci będę dedykował? Ja sam ci mogę zaśpiewać. No ciekawe co. No. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód. Myśl nasza blaski promiennymi, dziś wiedzie nas na bój, na trud. Przeszłości ślad dłoń nasza zmiata, przed czasem niechaj tyran drży. Ruszymy z posad bryłę świata, dziś niczym jutro wszystkim my. Pa. No. Bój to będzie ostatni, krwawy skończy się trud, gdy związek nasz bratni wybawi lud to ogarnie. Kurde, jak tam było dalej? Nieważne. W każdym razie właśnie chyba zdemonetyzowałem sobie streama. Dzień dobry, dzień dobry. Tadek SLU, czy nie obchodzenie Dnia Kobiet odbiera legitymację lewaka? Nie wiem, nie znam się na Dniu Kobiet. Nie jestem ekspertem od Dnia Kobiet. Roller pyta, czy zapuszczam brodę? Nie, chyba nie. Chyba nie. Trochę bym chciał, a trochę bym nie chciał. Marysia, ile miałem ze śpiewania? Ze śpiewania miałem 6 w podstawówce, bo mieliśmy taką panią od muzyki, która była też panią od historii i była też panią od rosyjskiego i ona jak chodziła do kościoła, to najgłośniej darła pizdę, tak żeby było ją słychać, tak żeby, no, czuła, że musi być ją słychać, więc jazda. I jak miała z nami lekcję muzyki, to zhakowałem system i wiedziałem, że trzeba po prostu drzeć pizdę najgłośniej i będzie 6. I było. Arturo D. Międzynarodówka miała dłuższy czas antenowy w kiepskich niż w TVP przez całą wolną Polskę, no. Marysia, wiem, to nie jest tak, że mnie okłamali. Ja po prostu dokładnie wiedziałem, co robię. Ja wiedziałem też, że ja śpiewam jak śpiewam. O Jezu, Emmet. Ja tylko raz dostałem 6 na muzyce za dumkę na 2 serca na flecie. Kurwa, flet na muzyce w podstawówce to jest jakaś w ogóle aberracja, co? Znaczy wierzę, że Emmet, wierzę, że ty grałeś pięknie na fujarce, flecie, fifunku. Ty muzyki się uczyłeś o kibiców Legii, pyta Bartolomeus. Znałem kiedyś kibiców Legii, kilku. Śmiesznie było. W akademiku mieliśmy frakcję legionistów. Zabawnie się z nimi piło wódkę. Flażolet? Ej, a flażolet to nie jest strunowy? Flażolet? Jul mówi, proszę nie wykluczać fletów.
Wydaje mi się, że flażolet to jest... Co? Nie było fletów, tylko flażolety? Co? Co? Dlaczego mi się wydaje... Dlaczego mi się wydaje... Tak, ja jestem strunowy, Marysia, bo jestem strunowcem. Flażolet to taka fujarka? Co wy gadacie? Dlaczego mi się wydaje, że flażolet... A nie ma jakiejś takiej techniki gry na gitarze, która nazywa się trochę jak flażolet? Flażolet. Flażolet, flażolet, flażolet. Flażolet, flażolet, flażolet. Flażolet, flażolet. O kurwa, ty. No fujarka, jak chuj. Dmuchamy w te flażolety i one pierdzą. Słowo ma dwa znaczenia niebywałe. No właśnie, flażolety to umiem na gitarze, no właśnie. Czyli dobrze mówię. Dobrze, znaczy nie dobrze mówię, ale dobrze kojarzę. Dobrze kojarzę. Okej, dobra. Pojebane. Pojebane. Pojebana akcja. Pojebana akcja. Mhm. Flet na gitarze można zrobić. Jak ktoś nie może się zdecydować, czy chce dmuchać, czy szarpać, to se flażoletuje. Ale się zrobiła inba, co? Ostatnio w Polsce. Mój gitarzysta jest mistrzem tego, chociaż straszny chuj. Znaczy nie tej inby, to szmat czasu mówi o flażoletach. Straszna inba się zrobiła w Polsce, co? O rolników i o aborcję. Która waszym zdaniem jest ważniejsza? Bo moim zdaniem o aborcję. Przyznam wam szczerze, że rolnikom to ja nie bardzo wiem, o co chodzi. I mam wrażenie, że nikt nie wie, o co chodzi. Mam wrażenie, że wszyscy wiedzą, że przeciwko Zielonemu Ładowi europejskiemu, ale nikt nie wie dlaczego. Zielony Ład B i chuj. A Zielony Ład nie dotyczy tylko rolnictwa. Zielony Ład dotyczy bardzo wielu rzeczy. Zielony Ład to szereg polityk Unii Europejskiej, które mają zapewnić dekarbonizację do 2050 roku. A mam wrażenie, że ten postulat tak se wisi. Zielony Ład, Zielony Ład. Zielony Ład. Łukasz, mojego sąsiada policja na proteście rzuciła na glebę i zwinęła, ale to chuj, więc dobrze. Wiecie, ja zawsze jestem tego zdania, że jeśli policja nadużywa swoich uprawnień, jeśli władza nadużywa swoich uprawnień, to zawsze trzeba stać po stronie ofiar nadużycia tych uprawnień. Niezależnie od tego, kto pada ofiarą nadużycia tych uprawnień, bo władza jest jednak zawsze przeciwko nam. Jeśli przełożymy to sobie, teoretycznie masz rację, ale to naprawdę chuj, mówi Łukasz. Wiem, do tego zaraz też przejdę. Wiesz, mi też nie jest szkoda Mencena, który dostał gazem, no umówmy się. Czy jest mi szkoda Mencena, który dostał gazem? No nie jest. Nie jest. Czy poseł powinien dostawać gazem od policji? No nie powinien. Czy po tym jak policja w cywilu wpierdalała się w protesty kobiet z metalowymi pałkami w rękach komandosów z BOA, teraz robi na mnie jakieś wrażenie to, że ktoś został zglanowany na protestach i zglebowany i złamano mu palec? No nie robi. Czy powinno? Być może, być może. No na pewno policja nie powinna się tak zachowywać, nawet w stosunku do ludzi, których nie lubimy. Na pewno policja nie powinna pryskać gazem posła, bo to świadczy o tym, jeśli dzieją się takie rzeczy, to w pewnym sensie no, zwraca się przeciwko każdemu z nas. Więc, ale z drugiej strony, na takim ludzkim, uczuciowym poziomie, nie potrafię być tym oburzony, no nie? Nie potrafię być tym oburzony, zwłaszcza, że teraz oburzeni są ci sami,
kiedy pałowano kobiety, kiedy zamykano osoby protestujące na protestach kobiet w kotłach, kiedy aresztowano losowe osoby wyłapywane z tłumu podczas aresztowania Margot, no to te osoby biły brawo, no nie? Te osoby biły brawo, siema Julo. Tym bardziej nie potrafię się jakoś teraz przejąć. Ja bym tylko chciał znać postulaty protestów rolników w Polsce, stricte w Polsce, bo wiem, że Unia wycofała się z części zapisów Zielonego Ładu, a już po tym protesty w Polsce dalej się odbywały. AGTR, policja, zbrojne ramię każdej rządzącej partii, a fakt, że oddziały prewencji nadal nie mają widocznych numerów, to jest granda. Bezkarni są, jak któryś coś odwali. To prawda. Na protestach kobiet w ogóle nie mieli prawie żadnych oznaczeń. Dosłownie w tych mundurach mógł być kurwa każdy. Więc no tak. Nie potrafię się tym przejąć tak bardzo, jak uważam, że powinienem się tym przejąć. Że policja nadużywa swoich uprawnień. A to, czy na protestach tych w Warszawie byli prowokatorzy, to jest inna sprawa i wcale nie rolnicy, bo byli i rolnicy rzucający przedmiotami, i nierolnicy rzucający przedmiotami. Posłuchajcie sobie odcinka podcastu dezinformacyjnego z wczoraj. Ja się tam nie ze wszystkim zgadzam, co tam chłopaki mówią, ale to tak bardziej niuanse, typu, no nie uważam, że zdanie, że rolnicy dzisiaj to duzi przedsiębiorcy jest prawdziwe. Uważam, że jest uproszczeniem pewnym. Natomiast oni tam bardzo ładnie mówią, kto się wokół tych protestów kręci. A kręci się bardzo dużo ścierwa. Bardzo dużo konfederacko-szursko proputinowskiego ścierwa, które wbija się jak nóż w masło w narracje, które są wokół tych protestów. Właśnie dlatego łatwo o narrację wokół tych protestów, że w percepcji społecznej nie ma konkretnych postulatów. Widziałem, że tam pojawiały się głosy dzisiaj na czaciku o mojej twitterowej wymianie zdań, a ja staram się raczej nie przenosić twitterowych wymian zdań na streamy i zostanę przy tym. Natomiast powiem tylko, że była to wymiana zdań z osobą, która bardzo stanowczo popiera protesty rolników, ale nie potrafi wskazać ich postulatów, bo mało kto potrafi wskazać ich postulaty. Wiecie, jak społeczeństwo protestuje, wychodzi na ulicę, to zwykle da się bardzo łatwo określić dlaczego. No wiecie, legalna aborcja do 12 tygodnia. Koniec postulatu, no nie? Taki przykład na najbliższy życiu. A rolnicy? No nie bardzo wiadomo. No wiadomo, że Zielony Ład, wiadomo, że hodowla zwierząt, a hodowla zwierząt dlatego, że no jednym z głównych organizatorów protestów rolników jest Szczepan Wójcik. Szczepan Wójcik, który jest miliarderem, nie milionerem, miliarderem z branży futerkowej. I całkiem niedawno Szczepan Wójcik był nawet w Sejmie. Zaraz postaram się wam znaleźć komisję, na której Szczepan Wójcik się pojawił. Może jest na YouTubku coś takiego, bo generalnie jest tak, że chuj, nie będzie tego. Albo ja nie umiem znaleźć. Generalnie jest tak, że nowy rząd rękami zielonych stara się zdelegalizować fermy futerkowe. No a Szczepan Wójcik jest dosłownie światowym potentatem, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych na futra. A przy okazji, oprócz tego, że jest futerkowym miliarderem, no to też możecie go znaleźć na przykład występującego bardzo często w Radiu Maryja, w Telewizji Republika,
etc., etc. Więc słuchajcie, jebać Szczepana Wójcika i fermy futerkowe. Dlaczego Szczepan Wójcik organizuje protesty, które są przeciwko Zielonemu Ładowi i wwożeniu zboża z Ukrainy do Polski? Nie wiadomo, znaczy wiadomo, bo opłaca mu się zrobić dym antyrządowy, żeby zahamować zmiany prawa delegalizujące jego biznes. Więc srał go pies. Natomiast, dzień dobry, Aro. Szczepanowi Wójcikowi już się to kilkukrotnie udało. Szczepan Wójcik jest obrzydliwie bogaty. Szczepan Wójcik, dosłownie na stronie jego organizacji rejestruje się teraz protesty rolników i tam się je koordynuje, więc można powiedzieć, że Szczepan Wójcik po prostu wie co robi dym i tak dalej. Znowu ciszej niż cała reszta YouTube'a. Czekaj, zrobię głośniej. Nie mam jak już zrobić głośniej. A teraz? Czy teraz jest głośniej? Nie wiem. Więc tak, wydaje mi się, że z protestami rolników właśnie jest taki problem, że trudno określić ich postulaty konkretnie i mało kto określa te postulaty konkretnie. I ja nie chcę mówić, że rolnicy to jest jakaś klasa ludzi, którzy są łatwo manipulowalni, bo wszyscy są łatwo manipulowalni. Emmet, jeszcze raz polecam materiał Marty Nowak o rolnikach, bo są faktycznie rolnicy, którzy wiedzą, czemu protestują. A czy to jest w ramach tego podcastu z Szymonem Wiatrowskim, czy to jest gdzieś indziej? Polecam się, Benedykcie Gierosławski, polecam się. Dziękuję za te piękne słowa. Marcin Gajda, w ogóle dlaczego tak łatwo mówi się o rolnikach w każdej innej branży, że skoro ci się nie opłaca, to się trzeba przebranżowić? A gdybyś to powiedział o rolnikach, to by się podniósł pterodaktyli krzyk. Ja bym tego nie powiedział o rolnikach osobiście, aczkolwiek to też tylko moje osobiste skrzywienie, no bo część z was wie, być może większość, ja się wychowałem na wsi, nie byłem rolnikiem, aczkolwiek wychowałem się wśród rolników. Powiedziałem Szymon Wiatrowski? Miłosz, nie Szymon, oczywiście, że Miłosz. Przepraszam, Miłoszu, jeśli nas słuchasz. A, to ja słuchałem tego odcinka, Emmet. Słuchałem tego poprzedniego. I tam też oni mówili dwie ciekawe rzeczy. Nie tylko dwie, ale więcej. Między innymi taką, że zboże wywożone z Ukrainy do Polski faktycznie było po dumpingowych cenach, ale głównie rok, 2 lata temu, a nie teraz. To jest raz. I druga ciekawostka jest taka, że bardzo duży hajs z unijnych dopłat do rolnictwa zgarnęły takie podmioty jak Nestle. Oni tam podawali konkretne liczby. Oraz brytyjska rodzina królewska, jak jeszcze UK było w Unii Europejskiej. No, ja nie chcę mówić, że rolnicy są łatwo manipulowalni. Tak jak ostatnio pisał pewien, na pewno nie dziennikarz, na pewno nie fajnym portalu społecznościowym, że to są ludzie o wąskich horyzontach i łatwo ich podburzyć. Nie. Generalnie ludzi łatwo jest podburzyć. Zwłaszcza w tematach polityki, zwłaszcza jeśli nie, no generalnie nie ma żadnych zwłaszczów teraz. Cześć Aleksandra. Julo, moi znajomi rolnicy nie protestują, bo wiedzą, co za nacjonalistyczni agro-SS unici za tym stoją w ich regionie. Moi znajomi rolnicy też nie protestują. Z tego, co mi wiadomo. I
Tak, dlaczego ja bym nie powiedział właśnie, dlaczego bym powiedział, że rolnikom ciężko się przebranżowić? Szmat czasu wychowałem się na wsi, prócz lasu nie było tam nic dobrego. Wiesz, ja też nie miałem zbyt wielu kolegów mieszkając na wsi. Właśnie dlatego między innymi, że nie byłem rolnikiem i byłem nazywany mieszczuchem. A do tego wszystkiego byłem jeszcze synem nauczycielki, więc w ogóle. Ale znałem bardzo wielu chłopaków, którzy wiedzieli już od dziecka, że oni będą rolnikami. Oni już od dziecka żyli tym, że razem ze swoim ojcem, z całą rodziną pracują na gospodarce i że tę gospodarkę przejmą. Niektórzy po prostu już mieli, wiecie, jakby jeśli żyjesz tym i jeśli robił to twój ojciec i robił to twój dziadek, to nie jest łatwo się przebranżowić. Myślę, że trochę dlatego ciężko mówić rolnikom, żeby się przebranżowili. Przynajmniej z mojej osobistej perspektywy. Bo z takiej perspektywy szerszej, ogólnopolskiej, nie byłoby to jakoś trudne mówienie takich rzeczy, no nie? Rolnikom i górnikom się tego nie mówi, trochę też dlatego, że to są dwie, być może jedne grupy społeczne, które potrafią protestować faktycznie tak, żeby reszta społeczeństwa o tym wiedziała, widziała i faktycznie miała utrudnione funkcjonowanie. Trochę tak jak mówisz Mateusz Noga, że nie ma perspektyw dla rolników, żeby się przebranżowić. Natomiast no, trochę mnie też wkurwia to, że ich protestów nikt nie komentuje. Może nie nikt, ale mam wrażenie, że nie przykłada się aż tak wagi do estetyki protestów rolników czy górników i wulgarnych haseł i zamieszek, jak przy protestach kobiet, bo wiecie, rozhisteryzowane baby znowu coś chcą, dlaczego przyklinają, nie wolno tak, nie wolno tak. A tutaj jakoś nie ma takich ocen za styl. Widziałem posty w mediach społecznościowych moich koleżanek, które są tym wkurwione właśnie pod tym kątem, że jakby ich protesty nie przyniosły nic, poza właśnie dostawaniem ocen za styl i uspokajaniem, bo durne baby coś chcą, a jak chłopy wychodzą się napierdalać i nikt nie wie o co, to nikt nie ma z tym problemu. A co do przebranżowiania rolników, to też myślę, że no po prostu politycy boją się tak mówić i tyle. Że opinia publiczna boi się tak mówić. Trochę w takim sensie, że no tak jak mówię, rolnicy potrafią uprzykrzyć życie, tak jak i górnicy. A w skali kraju, no słuchajcie, no rolnictwo to jest 2% PKB Polski. A bezpieczeństwo żywnościowe nam zapewnia nie tyle rolnictwo stricte lokalne, co raczej przynależność do Unii Europejskiej. Brzoskwinia, no i wyborcza zrobiła outfit na protesty kobiet. To mam z protestu, dziękuję kapitalizmowi. No właśnie. Roller, ja tam się cieszę, że jest riot, może jak ludzie wyjdą na ulicę, to wynieść polityków na taczkach, to faktycznie to zrobią, a nie skończy się tylko na hasłach, z których politycy nic sobie nie zrobią. Ja tylko nie rozumiem, dlaczego dlaczego rolnicy krzyczą, że idą po Donalda Tuska, jak on jeszcze nic nie zdążył im zrobić. Wiecie, ja też go nie lubię, no nie? I siema Bartek. Ja też go nie lubię i wywożenie Donalda Tuska na taczkach nie byłoby czymś, nad czym bym ubolewał. Tylko chciałbym zrozumieć protesty rolników. A nie jest mi to dane. W sensie, wiecie, jakby wszystkie rzeczy, które w tym momencie rolnikom nie pasują, są raczej winą poprzedniej władzy. Zielony Ład współtworzył komisarz pisowski do spraw rolnictwa w Unii Europejskiej Wojciechowski.
za zboże z Ukrainy w Polsce jest odpowiedzialna poprzednia władza. No i trzeci postulat z pizdy, czyli farmy futerkowe, to już pozwolę sobie przemilczeć. Jan Michał Szulew, wpadłeś w klasyczny cel uświęca środki, ho. W jakim sensie? Ja? Nie wiem, nie... Ja tak powiedziałem? Nie wiem. Nie wiem w jakim kontekście. Jeśli to ja. Gridis, Żubrze, mój znajomy jest totalnym fanboyem Donalda Tuska. Doradź proszę, jak z nim rozmawiać. A chodzisz na siłownię? Albo on chodzi na siłownię? Kto z was jest silniejszy? Fizycznie. Mateusz Noga. No i jeszcze jedno, jebać myśliwych. No właśnie, jakie są postulaty myśliwych dołączających do strajku? Adam Niedźwiecki pyta, czy są głosy, że rolnicy to terroryści. Bo jak aktywiści klimatyczni zablokują drogę, to krzyk, że terroryści. A w kontekście tego, że nie przepadam za Tuskiem. Wpadłem w celu święca środki. No tak, no jak wywiozą Tuska na taczkach, nie będę płakał. Adi GTR. Bardzo lubię, jak politycy oceniają styl protestów zamiast odnosić się do postulatów, a durni dziennikarze im na to pozwalają. No właśnie. A teraz nie ma postulatów i stylu nikt nie ocenia. Marcin Gajda. Rolnicy równa się konserwy. Generalnie Polacy równa się konserwy. Miałem jeszcze jeden wątek do poruszenia, słuchajcie, rolniczy. Przypomnijcie mi jaki. Już wiem. Już wiem. Prorosyjski i antyukraiński. To też fajnie, właśnie głównie o tym fajnie chłopaki w podcaście dezinformacyjnym wspominają. Oni tam wymieniają całą paletę szurów, które się pod te protesty podpinają, być może w jakiś sposób inspirują, tym bardziej, że tak jak mówiłem, Szczepan Wójcik sam jest dosyć mocno zaangażowany w takich mocno prawackich kręgach. Julo, Wojtku, co nucisz, gdy mowa o protestach? Nie wiem, to się dzieje samo. Nie wiem, co nucę. Międzynarodówka być może to była? Być może. Więc wiecie, no ja generalnie zwykle staram się być i zwykle jestem gdzieś tam osobiście po stronie protestujących, ale myślę, że ważne jest, czego ci protestujący chcą. Tutaj trudno powiedzieć. Nie dość, że trudno powiedzieć, to jeszcze podpina się pod to cała masa prawicowej szuri. Podpina się pod to, bo jest łatwo się pod to podpiąć. Słyszałem głosy, że zawsze przy protestach jest masa pojebów, które się pod nie podepną. No nie wiem, jakoś pod protesty kobiet się Konfederacja nie podpinała. Jakoś pod protesty kobiet się Leszek Sykulski nie podpinał. Jakoś pod protesty kobiet się rodacy kamraci nie podpinali. Jakoś się pod protesty kobiet Marcin Rola nie podpinał. W ogóle ta dyskusja na przeklętym portalu, do której nawiązywaliście tutaj na czacie, wzięła się z takiego take'a, nie mojego, że no widzę tutaj po reakcjach
ludzi zaczadzonych TVN-em, że jakby związki zawodowe paliły fabryki i to też byście ich nie popierali. No, kurde, no nie do końca tak jest. Nie da się porównywać tego typu rzeczy. Jakby związki zawodowe paliły fabryki, to wszyscy by wiedzieli, po co to robią. Wszyscy by wiedzieli, po co to robią. Plus pod związki zawodowe palące fabryki znowu nie podpinałyby się pojeby pokroju Marcina Roli i Leszka Sykulskiego. Na pewno by podpinały się pod to różne pojeby, które by chciały gdzieś tam, którym chaos byłby po prostu na rękę. Ale myślę, że jednak no, trudniej byłoby się prawicowej szurii podpinać pod zamieszki, podpalenie fabryk przez związki zawodowe w imię rozszerzania praw pracowniczych. Bartek Pas, Samerdaka nie istnieje, sprawdzałem w Google. Julo, Samerdaka to podlaska forma zdjęłania jeepa? Pisałem ostatnio w komentarzach. Chyba nie. Nie wiem, czym jest zdjęłanie jeepa, ale Samerdaka istnieje, a przynajmniej istniała, jak mój wujek jeszcze żył. Dobrze, słuchajcie. Dzień Kobiet. Całuję rączki, kwiatki, kwiatuszki. Piosenkę z dedykacją dla Szmat Czasu. Kurde, lubię chaos. Czy to znaczy, że jestem pojebem? Maybe. Wykopmy wujka, niech potwierdzi. Słuchajcie, dedykacja dla osób kobiecych, piosenkowa, koncert życzeń. Nie koncert życzeń, bo zrobi się chaos, a Szmat Czasu lubi chaos. Co ja robię? Pyk. Nie puszczę tej piosenki, którą chciałem puścić z dedykacją dla osób kobiecych, bo jest za wolna. Puszczę piosenkę z dedykacją dla osób kobiecych, która jest trochę szybsza, bo muszę się obudzić. Marcin Gajda. W ogóle po raz ostatni słowo Samerdaka słyszałem w podstawówce i to daleko od Podlasia. Widzicie? Nie wymyśliłem tego. Dziękuję, Marcin. Rozliczymy się później. Julo, nie wykluczam. Zakładam. Mogę się mylić. Odkryłem twoje sny, odczytałem z oczu twe marzenia. Jesteś płonącym ogniem, palącą się pochodnią szczęścia. Tylko ty i ja. Miała być Atlantyda, ale jestem zbyt śpiący. Spadem marzeń, ty i ja. Tej nocy Więc trochę niezręcznie puszczać na Dzień Kobiet piosenkę o ruchańsku, ale trudno. cieszysz więcej. Twoje myśli są szalone. Jak mi to wytłumaczysz? Twoje ciało całe płonie ogniem. Tylko ty i ja. Razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja. Tej nocy setki mamy wrażeń. Nie panuję już nad tobą. Nie mam władzy nad twym szałem. Twoje usta żądne seksu pożywiają się mym ciałem wciąż. Tylko ty. Widzę, że postulujecie specjalną piosenkę z okazji Dnia Kobiet. Mogę zaproponować Bambosze. Marzeń, ty i ja. Tej nocy setki mamy wrażeń. Tak często się kochamy. Tak często trzymasz mnie w ramionach. Bez naszych nocnych szaleństw
nasze serca znowu będą konać. Tylko ty i ja, razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja, tej nocy setki mamy wrażeń, choć czasami pragnę odejść i opuścić słodkie twe objęcia, lecz płonące wciąż twe ciało gwarantuje cudne chwile szczęścia. Tylko ty i ja, razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja, tej nocy setki mamy wrażeń. Ty i ja, razem pod wodospadem marzeń. Ty i ja, tej nocy setki mamy wrażeń. Ale muszę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że robienie na początku lat czy to Patryk Spaliński śpiewa, że robienie na początku lat 90. w Polsce tego musiało wymagać pewnej dozy jakiejś takiej odwagi, samozaparcia. Więc szanuję to bardzo. Zrób mi pompona na Dzień Kobiet. Kudłaty, mieszkam sam i regularnie rano za głośno słucham piosenek o ruchaniu. Sąsiedzi muszą mnie uwielbiać. Kacepru, puść Just Five jeszcze jeden raz. Dobra, puszczę następne. Czy to będzie dobre na Dzień Kobiet? Kacepru, zdaje się na ciebie, bo nie znam tego. Odwagi, więcej niż puszczanie tego na streamie w 24. Myślę, że więcej. Ale nawet nie chodzi o to, że wyuzdane. Nie chodzi nawet o to, że wyuzdane, Emmet. Nie chodzi mi tutaj o to, że to jest piosenka o ruchańsku. Raczej, że to było takie muzycznie w Polsce nieoczywiste, no nie? Cześć Gosia. W takim sensie, że no, nikt nie robił takich rzeczy w Polsce, które nie były disco polo, a balansowały na takiej granicy disco polo, jednocześnie nim nie będąc, ale mogąc być tak odbieranymi w Polsce. Sam sposób, w jaki ten chłop tańczy, coś, co mogło wydawać się w Polsce normalne, kiedy robi to Depeche Mode, albo kiedy robi to Ian Curtis, ale kiedy robi to chłop z Polski, kurwa, z Wieliczki, 20-letni chłopak, to no mogło to być postrzegane, kurwa, jakoś tak nie halo. Trudno mi powiedzieć, w jaki sposób postrzegane, ale no w taki sposób nieprzychylny co najmniej. O, ale będzie Just Five, kurwa, potem. Ajej. Ej, słuchajcie, na jakim etapie jesteśmy z aborcją i Hołownią? Bo ja się zatrzymałem na Inbie z przedwczoraj i mam tu chyba gdzieś zapisane jakieś linki z wczoraj. Zaraz zobaczymy, czy mam, czy nie mam. Marcin Gajda, na pewno słyszał o sobie wiele słów na P. No, trochę tak. Na czym stoimy z aborcją? Czy będzie procedowana aborcja w parlamencie, czy nie będzie? Hołownia z troski o to, że Lewica odrzuci projekt, to później sprawa aż się wyjaśni, dosłownie tak powiedział. No właśnie, ale potem chyba mówił coś, że może być procedowana szybciej, zaraz. Zaraz zobaczymy, czy tutaj coś mam. Obecny etap Inby o aborcji, uspokajanie proboszczów. Słuchajcie, może nie aborcja, ale jest taki news, o którym powiedziała Federa wczoraj, że Senat przepchnął ustawę o
Senat zagłosował za zniesieniem obowiązku posiadania recepty na antykoncepcję awaryjną. Co więcej, senatorzy RP uznali, że tabletka dzień po powinna być dostępna od 15 roku życia. To wielka wygrana i ogromny powód do radości. System nareszcie zaczyna dostrzegać także potrzeby młodzieży, tej, która może już legalnie uprawiać seks, ale o zgodę na stosowanie antykoncepcji nadal musi prosić rodziców. Ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, który zdecyduje, czy prawo ostatecznie wejdzie w życie. No właśnie, na biurko prezydenta. Tutaj Bartek Pas pisze, dla mnie to Polish synth-pop. Wtedy nie masz z tyłu głowy tego poczucia wstydu wtłaczanego przez ludzi. Dla mnie też, teraz, tu i teraz, ale myślę, że w 92 nikt nie myślał o czymkolwiek, że jest Polish synth-popem. ADGTR, a Duda czasem nie zapowiedział, że tą tabletkę po nie uwali. Zapowiedział, że uwali. Ale wydaje mi się, że to może być kwestia jakiegoś nacisku społecznego. Myślę, że jest kwestia tego też, jak zachowają się media. Nie konkretnie ktokolwiek z mediów, tylko jak to będzie przedstawiane przez opinię publiczną. Maciaty, dzień dobry. Bardzo żubrze, a dla wszystkich osób kobiecych wszystkiego dobrego, równych praw i czego sobie jeszcze marzycie. Tak, dokładnie, tak jak pisze tutaj Federa. Panie prezydencie, proszę się nie obawiać się mitów o bombie hormonalnej, antykoncepcji awaryjną, tak jak wskazuje sama nazwa, przyjmuje się jedynie w sytuacjach awaryjnych. Tabletka dzień po nie jest przeznaczona do stosowania jako zamiennik stałej metody antykoncepcji, takiej jak m.in. tabletki dwuskładnikowe, plastry czy krążki. Ministra Leszczyna zapowiedziała już, że zaplanowano akcję edukacyjną na temat dostępnych w Polsce środków hormonalnych i różnic między nimi. Kluczowe jest dziś to, że Polska od lat ma najgorszy dostęp do antykoncepcji i ze wszystkich osób w państwie to właśnie Pan może to zmienić. Od dziś jeszcze dokładnie śledzimy Pańskie działania i z niecierpliwością czekamy na historyczny podpis. No właśnie, zależy jak to będzie odbierane przez opinię publiczną i przez media ta sytuacja, więc myślę, że jeśli uda się za pośrednictwem mediów wywrzeć presję na prezydenta, to może są szanse, nie wiem. Dominika R, cześć wszystkim, cześć Dominika, wesołego Dnia Kobiet życzę, tak jak i wszystkim kobiecym osobom zebranym tutaj z nami w tym wesołym kręgu. Czekajcie, ja gdzieś tutaj miałem coś zapisane odnośnie jakiejś aktualizacji co do inby aborcyjnej. Ej, właśnie, bo Marta Lempart była w Sejmie. I o ile uważna osoba widzowska zna moje zdanie o Marcie Lempart i wydaje mi się, że w ogóle wyciąganiem Marty Lempart raczej nikomu się nie przysłuży, tak wizerunkowo. Myślę, że Marta Lempart wizerunkowo jest trochę spalona i po prawej i po lewej stronie. Natomiast to, co powiedziała wczoraj na sejmowych korytarzach, ja tylko dodam, że mamy dużo wsparcia ze strony zwłaszcza polityczek i Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast zwrócę się do Donalda Tuska, którego milczenie jest tak wymowne, że może oznaczać tylko jedno. Być może ktoś się nabiera na to, że pan nie ma dostatecznie dużego doświadczenia jako polityk, że pan nie ma dostatecznie dużo pomysłów, że pan może jest osobą, która się boi. Nie wydaje mi się, nie bał się pan Kaczyńskiego. Pytanie jest takie, kiedy pan coś z tym zrobi. Marszałkiem Sejmu nie może być osoba, która nawet nie nadaje. Roller, ja mam wrażenie, że ty mało kogo lubisz oprócz osób widzowskich i paru osób publicznych, to całą resztę byś wrzucił do więzienia. Oj, tam od razu do więzienia. Do łagru.
numerów przez 70 dni ustawom, które mu się nie podobają. Marszałkiem Sejmu nie może być osoba, która publicznie kłamie, że ustawa podjęta w wyniku pytania referendalnego nie może być zawetowana przez prezydenta. Jedyną taką ustawą jest ustawa budżetowa. Mamy marszałka Sejmu, który kłamie co do tego, co jest w Konstytucji i co do tego, co jest podstawą naszego ustroju. Nie możemy mieć marszałka Sejmu, który wykorzystuje swoje stanowisko, żeby prowadzić swoją propagandę i żeby właśnie wpadać w histerię i blokować ustawy, nazywając się przy tym demokratą. Pod ścianę i samerdakę. I nie możemy mieć marszałka Sejmu, który mówi, że Sejm to nie jest demokracja, że Sejm to nie jest organ przedstawicielski, że te wybory wszyscy całe były na nic, że te 75% ludzi, które poszło, to jest nic takiego, które podważa rolę demokratycznego Sejmu, Bez kitu DG, człowiek roku Kongresu Kobiet milczy, no patrz pan. mówiąc, że jedyną demokracją jest referendum. To jest obrzydliwa manipulacja i ja się na to nie zgadzam. Więc panie Donaldzie, panie premierze, czy pan coś z tym zrobi? Być może ktoś się nabiera na to, że Trzecia Droga, zwłaszcza jej część pod tytułem PSL, w honorze uniesie się i odda wszystkie stanowiska ministerialne, agencje, fundusze, całą władzę i pieniądze i odejdzie z koalicji. Myślę, że czas przestać się na to nabierać. To oni powinni się bać, że pan ich wyrzuci z koalicji, a nie pan twierdzić, że jest takie ryzyko, bo wiemy, że one jest żadne. Bardzo proszę zrobić porządek ze swoimi koalicjantami. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, kobiety wychodzą na ulicę. Tak jest. To nasze prawa. Bardzo dziękujemy. Pytania? Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Czy ten głos pani między innymi, dzisiaj wszystkich pań, oznacza jasny postulat marszałek Sejmu do dymisji? To jest na razie mój postulat, będę przekonywać do niego koleżanki. Znaczy, to jest mój postulat od momentu, kiedy w kampanii wyborczej Trzecia Droga kłamała, że jest ugrupowaniem demokratycznym, a potem okazało się, że nie ma zamiaru słuchać głosu swoich wyborców i do wprowadzenia w Polsce zakazu aborcji. Tak, uważam, że to jest coś, co Donald Tusk powinien bardzo poważnie rozważyć. Nie możemy mieć marszałka Sejmu, który od pani Witek różni się tylko tym, po której stronie sali siedzą teraz jego parlamentarzyści. I to jest głos Marty Lempart, a nie To jest głos Marty Lempart, będę przekonywać do tego koleżanki, tak jak mówię. Być może dlatego, że mam do tego bardzo osobisty stosunek. Pan marszałek Hołownia, poza tym, że jest zwolennikiem zakazu aborcji, jest również zwolennikiem tego, żeby osoby takie jak ja, czyli osoby LGBT, nie miały praw. Czyli jest dla mnie politykiem, który codziennie rano wstaje i działa po to, żebym ja nie mogła wziąć ślubu, więc oczywiste, że mam do tego osobisty stosunek. Bo ktoś taki nie powinien być marszałkiem Sejmu, ktoś, kto życzy mi, żebym do końca życia była ćwierć obywatelką. Roller, jestem ciekawy jak Czarzasty sobie poradzi, bo oprócz śmieszkowania to nie widzę, że będzie przepychał lewicowe postulaty. No z tą aborcją to trochę z jego inicjatywy, najpierw w mediach, a potem na prezydium Sejmu. Aczkolwiek w mojej opinii prywatnej ta inicjatywa Czarzastego odnośnie aborcji wynikła też trochę z tego, że nie wyszła im ta koalicja do wyborów samorządowych z KO i Lewica potrzebowała szybko przypomnieć sobie o aborcji, żeby mieć jakiś taki, no żeby generalnie przypomnieć o sobie i to akurat bardzo dobrze, że się tak złożyło, uważam. Manek 1117, siema Żuber, rzucę spoilerem, Platforma nie zliberalizuje prawa aborcyjnego, bo potrzebuje go do szantażu na kobietach. Ja już mówiłem ostatnio, że aborcja jest dla polityków świetnym tematem zastępczym i nie zastępczym w tym sensie, że tu i teraz jest tematem zastępczym, bo w mojej opinii jest tematem kluczowym, dużo bardziej kluczowym niż protesty rolników. No dobra, same protesty rolników są kluczowe o tyle, że destabilizują państwo, ale aborcja jest bardziej kluczowa zdecydowanie od postulatów rolników, które nawet, tak jak mówiłem, nie wiadomo za bardzo jakie są. A jest tematem zastępczym w tym sensie, że dla polityków to jest temat, który warto mieć w zanadrzu i można go wyciągać w momentach, w których jest potrzebny, żeby opinia publiczna mówiła o tym, bo to zawsze grzeje opinię publiczną. I jestem przekonany, że w kuluarach sejmowych obecna władza ma zarzuty, ma wąty do PiS, takie prywatne, kuluarowe o to, że przekręcili za bardzo pokrętło z tą aborcją i teraz polska polityka musi się z tym cały czas mierzyć i coś z tym zrobić.
nie mogą sobie tego tematu tak trzymać, żeby wyciągnąć go z szafy, bo on z tej szafy wypada sam, no nie? Natomiast, no tak jak mówię, to jest temat zastępczy w tym sensie dla polityków, że wygodnie go mieć pod ręką, żeby go wyciągać, a nie w tym sensie, że jest zastępczy teraz, kiedy się o nim mówi. Teraz jest no, kluczowy, jest palący od co najmniej 4 lat, jak nie od 34. 30 bardziej, no nie? Dźwiedziu, lewica musiała sobie przypomnieć, że jest lewicowa. Dzień dobry, zdenerwowałem się. Nawet nie, bo postulat bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia nie jest lewicowy. To jest postulat, to nie jest agenda lewicowa, no nie? To jest lewicowy w Polsce. To jest postulat cywilizacyjny, a nie lewicowy. Roller, ale nowa lewica, jeśli oby temat aborcji będzie załatwiony, to nie mają nic więcej do gadania i albo dogadają się z razemkami, przyjmują ich postulaty, albo są zbędni i do kosza z nimi. Tak, zgadzam się. Kiraj, siema Kiraj. Tusk pociśnie bardzo mocno temat w kampanii prezydenckiej, teraz nie jest mu zbytnio na rękę, tym tematem będzie chciał wykończyć Hołownię. Bardzo możliwe, że to jest tak, że Tusk się nie odzywa właśnie po to, żeby Hołownia dostawał tym gównem w ryj no tak. Siema Drakana. Marcin Gajda to jeden ze 100 konkretów KO. No tak, jednym ze 100 konkretów było też, przypominam, postawienie prezydenta przed Trybunałem Stanu. Więc to trochę dla mnie pokazuje, jak dla mnie wiarygodne są konkrety KO. Patryk Kulpok, jak to się stało, że na Zachodzie przeciwko aborcji są tylko fanatycy religijni, a w Polsce to jest wciąż jakiś marksistowski wynalazek? Dosłownie Francja wpisała aborcję do konstytucji. Jak to się stało? Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Przecież to mój kubeczek z wiewiórką jest. Gosia, najśmieszniejsze jest to, że politycy są daleko w tyle za społeczeństwem w kwestii aborcji. Powstał on przez PiS i przesadę w jedną stronę. A politycy poza lewicą mają dalej swoje głowy w dupie. Czy politycy są daleko w tyle za społeczeństwem w kwestii aborcji? Mam nadzieję, że tak jest. To znaczy, mam nadzieję, że społeczeństwo jest bardziej otwarte w kwestii aborcji. Chcę w to wierzyć. Czy tak jest na pewno? Nie jestem tego taki pewien. Chociaż teraz właśnie w kontekście tej inby z Hołownią wyciągane są te dane. Gdzieś widziałem, że 90% wyborców trzeciej drogi chce liberalizacji aborcji. Gdzieś widziałem, że 75%. Może jest tak, że faktycznie chcą liberalizacji aborcji, ale nie uważają tego za coś istotnego. W sensie społeczeństwo, Polacy, Polki, Polacy, Polcy, Polaki. Jest dobry tekst o aborcyjnych tematach w okolicach Okrągłego Stołu, mówi Łukasz, chyba wrzucałem gdzieś na Discorda gilotynowego. Poszukam, a jakbym nie znalazł, to jakbyś mi podesłał, to będę wdzięczny też bardzo. Manek, chodzi mi o to, że Tusk będzie mamił, że albo mają do wyboru PiS albo Tuska. PiS wam nie zliberalizuje prawa aborcyjnego, a my chociaż damy wam nadzieję. No tak, to też byłoby bardzo tuskowe. Gosia, jak to naczelny polityki pisał, symetryści i pisowcy rozliczają KO, a przecie oni składali obietnice jako KO, a oni są w koalicji, no bo przecież nie było wiadomo, że będą w koalicji. No tak, zawsze KO może bronić się tym, że te ich postulaty to są postulaty, które by zrealizowali sami, a że są w koalicji, to nie mogą ich zrealizować. Tylko że PO ma taką wymówkę, że im trzecia droga wyjdzie z koalicji. Czy trzecia droga wyjdzie im z koalicji? Szczerze wątpię. Oczywiście to jest wróżenie z fusów. Z dupy. Siema Paweł Krzysztof Kołodziej. Lewica też może powinna moim zdaniem szantażować wyjściem z koalicji. Szczerze wkurwione, wierzę w to,
wystąpienia polityczek lewicy w Sejmie przedwczoraj dają nadzieję, że faktycznie lewica może tutaj grać twardo w końcu, w odróżnieniu od negocjacji koalicyjnych i na przykład zagrozić wyjściem z koalicji, ale no jeśli lewica wyszłaby z koalicji, no to PO musiałaby się uśmiechać do Konfederacji. I teraz pytanie, czy wyborcy KO są w stanie wybaczyć KO wejście do koalicji z Konfederacją? Jeśli tak, no to mielibyśmy jeszcze większą normalizację Konfederacji w przestrzeni publicznej i dosłownie faszystów w rządzie. Obawiam się, że to mogłoby się skończyć tak, że my byśmy sobie krzyczeli, piszczeli, a później przywykli. Nie do takich rzeczy społeczeństwo przywykało. Więc no z tą koalicją to kurczę różnie. A z kolei gdyby to Trzecia Droga wyszła z koalicji jakimś cudem, nie wierzę, że oni by się na to zdobyli. Nie wierzę. Oni za bardzo lubią być u władzy, ale gdyby, powiedzmy, zagroziła Trzecia Droga wyjściem z koalicji, to no niemożliwa byłaby koalicja KO, Lewica, Konfederacja, no nie? Więc no skomplikowane, ale no ja nie wierzę, że Trzecia Droga wyjdzie z koalicji. Nie wierzę. Od Lewicy być może nawet bym chciał, żeby zagroziła tym wyjściem z koalicji. No ale tak jak mówię, wtedy byśmy musieli pewnie przyzwyczajać się do Konfederacji w rządzie, a już teraz mamy w prezydium Sejmu Bosaka i to odbiera tej izbie jakiekolwiek resztki powagi, jeśli jakiekolwiek jeszcze tam były. Przepraszam. Jak to się stało, że mi wypiłaś moje kakao? Swirley, wyborcy KO nie mają żadnych oczekiwań poza byciem niepisem, więc pewnie wybaczą. No. Gosia, tylko by się cieszyli z wyjścia Lewica, umówmy się, Lewica nie może głosować inaczej niż większość, bo zostanie nazwana zdrajcą. Zostanie nazwana, no. Ale osobiście, kurde, jakaś część mnie chciałaby zobaczyć taki scenariusz. Jak Lewica wychodzi z koalicji. Społemiarz. Jestem w stanie wyobrazić sobie scenariusz, jak Czerzasty mówi, że z Krzyśkiem się nie zgadza, ale szanują swoje poglądy, koalicja jest najważniejsza. Krzysiu Bosaku, ja cię bardzo lubię. No. Nie, myślę, że to by nie przeszło. Myślę, że Czerzasty, który wydaje mi się bardzo świadomie gra swoim wizerunkiem pociesznego wuja. Myślę, że odczuł to, jak dostaje po głowie po negocjacjach koalicyjnych, kiedy wyznawał miłość właśnie Władkowi i Szymonowi. A no zrobił to w bardzo słabym momencie, no nie? W bardzo słabym momencie, kiedy Lewica dostawała w mediach od swoich wyborców i no generalnie nawet od takich bardziej bezstronnych, powiedzmy w kontekście Lewicy mediów, dostawała za to, że no nie negocjuje za bardzo w tych negocjacjach. Belial 1332 donosi, a wcześniej widziałem, że Marysia donosiła, że jest bardzo mało łapek w górę pod streamem. Więc słuchajcie, przydałoby się jeszcze trochę. Ja myślę, że może będę robił na was taki szantaż emocjonalny, że będę ogłaszał, że jak przez 10 minut nie będzie dodatkowych lajków, to kończymy streama, jak będą, to stream ciągniemy dłużej.
Jak to się stało, że mi... DG, potrzebujemy takiej nieco populistycznej i agresywnej strony lewicy. Ja w ogóle uważam, że przydałaby się formacja lewicowa, która byłaby bardziej radykalna od na przykład Partii Razem, na której tle Partia Razem mogłaby być tym, czym jest, czyli umiarkowaną europejską socjaldemokracją. Natomiast rozumiem, że tobie chodzi o bardziej populistyczne i agresywne działania tej lewicy, która jest. I tak, tu też się zgadzam, tutaj też się zgadzam, że no, taka powinna być lewica generalnie, drąca pizdę, od tego jest lewica, zwłaszcza w Polsce. Aczkolwiek no, rozumiem to takie kunktatorstwo, rozumiem, acz raczej nie podzielam. Jak to się stało? Ojej, przepraszam. Roller, czytałem ten komiks, Superman Czerwony Syn, bardzo dobry. Słuchajcie, myślę, że pora na piosenkę. Piosenka na Dzień Kobiet. Miało być Just Five od Kacepru. Więc niech leci Just Five, słuchajcie. Jeszcze jeden raz. Mam nadzieję, że jest to piosenka żywa. Że jest to piosenka taka do potupania nóżką. Fajny bicik. Brzmi jak plagiat, ale nie wiem z czego. Błękitu twarz, która twoje ma imię. No, Smurfy jakieś. Uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. To o czym mówisz i czego dotykasz, to na co czekasz, co pozwala trwać. To prosta miłość i szczera muzyka. Dlatego uwierz we mnie jeszcze raz. A wtedy razem na pustej plaży ujrzymy błękitu twarz. Jeszcze jeden raz uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. Jeszcze jeden raz uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. Do ciebie mówi i ciebie dotyka. Na ciebie czeka i pozwala trwać. Ta prosta miłość i moja muzyka. Dlatego uwierz we mnie jeszcze raz. Jeszcze razem na pustej plaży ujrzymy błękitu twarz. Jeszcze jeden raz. Emmet, jeden z nich wykonuje kato muzykę antyaborcyjną do tego. Jeszcze jeden Grzegorz, ten drugi z prawej. raz. Błękitu twarz, która twoje ma imię. To na co czekasz, co pozwala ci trwać, to ja. Są tak dyszy. Ta prosta miłość i szczera muzyka. Tak, to ja.
Prosta miłość i szczera muzyka. Tak to ja. Szczera miłość i prosta muzyka. Tak to ja. Jeszcze jeden raz uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. Jeszcze jeden raz uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. Jeszcze jeden raz. Marcin Gajda, też pomyślałem o Skawińskim od razu. Jeszcze jeden raz uwierzyła w nas. Błękitu twarz, która twoje ma imię. Byłem kiedyś na koncercie Kombi, już tego reaktywowanego Kombi ze Skawińskim, ale jeszcze przed podziałem na 2 Kombi. I to był taki etap, kiedy jarałem się gitarowymi solówkami i byłem naprawdę pod wrażeniem tego, jak Skawiński pomyka na tej swojej gitarce. Naprawdę, kurwa, chłop potrafił to robić. Potrafi, do dzisiaj pewnie, no nie? No, miałem taki moment w życiu, że technika gitarowa mi imponowała. Ty, tyry, ty, 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 tyry, ty, 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 ty. Kombi, co dupą trąbi? Tak, dokładnie to było to. To było to Kombi. Nie mylić z tym drugim, bo teraz są 2. Wtedy było jedno, więc to było to. Czy byłem na Rage Against the Machine w Polsce? Nie byłem. Ti, tiri, ti, 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 tiri, ti, ti. Widzę, że tu jest propozycja piosenki Dzień Kobiet z polskiego Big Brothera. Trochę się boję, ale trochę kurde nie. Skawiński to też wczesne ONA. Tak. Kombi Against the Machine. Nie każdy wie, mówisz Marcin Gaj. No, wydaje mi się, że to jest dość powszechna wiedza, ale może to dlatego, że jestem stary. Jeszcze Skawiński miał własny zespół, którego nazwę nigdy nie wiem jak wymawiać. Czekajcie, dobra, chuj, jedziemy z tym Big Brotherem, kurwa, bo to nie ma co. W końcu jest Dzień Kobiet. Maciaty, ja kiedyś byłem na formacji Nieżywych Schabów. Ej, formacja Nieżywych Schabów ma jedną piosenkę, którą ja nieironicznie bardzo lubię. Chociaż jest dziwna, jest bardzo dziwna, ale lubiłem ją kiedyś. To jest jedna z niewielu piosenek, które lubiłem kiedyś i lubię ją teraz. Ale jest taka kurde dziwna, bo jest trochę creeperska. Jest to piosenka pod tytułem Żółty Rower. O Jezu, Dzień Kobiet, Big Brother, 37 sekund, to jest to? Chyba tak, bo udają, że grają na instrumentach. Boję się tego, ale chuj, jest to krótkie. Dzień kobiet, nie każdy się dowie, lecz dziś na święto Dzień kobiet, nie każdy się dowie, lecz dzisiaj święto jest No tak. Czego ja się spodziewałem? Czego ja się spodziewałem? Czego ja się spodziewałem?
Emet, pokaż klatę dla pań, Wojtek. Dla wszystkich pięknych kobiet! Woo! Apole, jesteście zajebiści. I dla wszystkich brzydkich mężczyzn. Marcin Gajda, pomyślcie teraz, że kiedyś to była najśmieszniejsza rzecz na świecie. A pomyślcie teraz, że... albo nie, nieważne. Tak, Adi GTR, tak sobie myślę, że telewizja niewiele się rozwinęła od czasów Big Brothera, Love Island i Hotel Paradise to literalnie to samo. To samo nawet bardziej, ale wydaje mi się, że teraz jest duża część ludzi, którzy oglądają takie rzeczy ironicznie, przynajmniej tak twierdzą. Aczkolwiek jak oglądasz jakieś gówno ironicznie, to nadal oglądasz jakieś gówno. A wtedy chyba nie było czegoś takiego, no nie? Wtedy to było po prostu fajne. Po prostu cool, po prostu jazzy, po prostu sexy, po prostu różne inne słowa. Radosław Langner. Ostatnio Mateusz w Podcastex opowiadał, że formacja Nieżywych Schabów to jedyny zespół, który zrobił rozpierdol w hotelu podczas ich koncertowania w jego małym mieście, a info miał bezpośrednie. Nieźle. Kochani, 19:20. Aborcji nie ma i nie będzie. Może będzie, a może nie będzie. Rolnikom nie wiadomo o chuj chodzi. Dzień kobiet. Hej, dzień kobiet. Hej, dzień kobiet, dzień kobiet. Tu. Alex Rex. W związku z wyborami samorządowymi na swoich stronach i Facebooku Fundacja Wolność od Religii robi akcję Świecki Samorząd w Świeckim Państwie, a na fejsie same plusy. Świecka Polska zaczyna się w samorządzie. Kochani, 9:20. Ja idę robić rzeczy. Jakieś różne. Zostawcie mi komentarz o treści uśmiechnięta chłodnia w komentarzach pod streamem. Zostawcie łapkę w górę, to jest kluczowe. To jest kluczowe dla powodzenia naszego wspólnego projektu. Słuchajcie, przyszły tydzień może być szantaż emocjonalny o lajki. Słuchajcie, jak nie zostawicie mi lajków, to się zesram. Przyszły tydzień, jeśli chodzi o poranne streamy, może być, kochani, różny. Różny może być, ale będę dawał znaki w ten weekend, napiszę jakieś posty, jak już będę wiedział co i jak, bo być może w przyszłym tygodniu będę miał problem mogę mieć problem z porankami. Jeśli tak będzie, to być może, niczego nie obiecuję, postaram się nadrobić to popołudniowymi streamami. Kochani, niczego nie obiecuję. Niczego nie obiecuję, jeśli chodzi o przyszły tydzień, będę dawał znać. Społemiarz, dobre. Także kochani, miejcie to na uwadze. I co? Czy wszystko powiedziałem? Discord znajdziecie w opisie filmu, to sobie tam możecie kliknąć i wbić na Discord. Zapraszam serdecznie, jest miło, sympatycznie. I co? I gówno chyba, nie?